No i w końcu musiał nadejść ten dzień. Czas wyjazdu. Graty spakowane. Pakuję samochód. Jadę jeszcze do tego Fort Sagres. Pokazać wam, jak wygląda. Bo wczoraj opowiadałem wam o Forcie Sagres, o szkole, pierwszej szkole morskiej. Ale opowiadałem będąc w Fort Bellisze, czyli na latarni generalnie. Natomiast stricte samą szkołę za chwilę wam pokażę, jak ona wyglądała. To znaczy to rekonstrukcja tej szkoły, bo niestety do dnia dzisiejszego się nie zachowała oryginalna budowla. No ale mimo wszystko wydaje mi się, że powinienem wam pokazać, skoro mówiłem o tym, powinienem pokazać konkretnie, dokładnie ten budynek, o którym mówiłem, a nie latarnię morską. Więc do zobaczenia za chwilę. Pakuję rzeczy i przed śniadaniem jeszcze podjadę. Pokażę wam, jak wygląda Fort Sagres. Jestem już na miejscu. Tam w oddali, nie wiem czy widzicie, czy z tej kamery będzie widać, ale tam w oddali jest ta latarnia morska. Natomiast tutaj przede mną jest Fort Sagres, czyli miejsce, gdzie wykuwały się przyszłe talenty, jeśli chodzi o żeglowanie i podróżowanie. Tu się kształciły największe, najtęższe umysły. Niestety zamknięte jest na razie, nie można zwiedzać, więc szkoda. Szkoda, dopiero później będzie zamknięte, ale nie będę czekał półtorej godziny, żeby wejść, obejrzeć rekonstrukcję tego, czego nie jest w oryginale, to co nie jest w oryginale. Chociaż powiem wam, że trzeba mieć dobre oko, żeby tu się przyjrzeć i zobaczyć, że to jest rekonstruowane, a nie w oryginale. Bo wygląda naprawdę fajnie, ale się zerwał wiatr. Wygląda jak oryginał. Myślałem, że może drona podniosę, ale chyba też nie podniosę, bo tak zaczęło wiać. Już widzę po falach, jak się rozpryskują o te klify. No fale to są, ja nie wiem, na kilka dobrych metrów w górę. No dlatego też tutaj te statki się rozbijały. Tutaj masa statków się gdzieś tam rozbijała, bo tu jest morze bardzo niespokojne. No i tutaj też miało, zapomniałem wam też dodać, że tutaj też bardzo dużo potyczek było angielsko-hiszpańsko-francuskich, a także Portugalczycy często tutaj właśnie w tym miejscu często odpierali ataki piratów, którzy nacierali tutaj na miasta w Portugalii. Już po wycieczce na przylądek Świętego Wincentego, jeszcze mówię, zajrzę tam, jak tutaj mi się udało cyknąć parę fajnych ujęć z drona, to może uda mi się jeszcze na latarnię podjechać. To jest dosłownie kilka minut. Ten Fort Bellisze jest dosłownie kilka minut od Fort Sagres, więc nie miałem nic do stracenia. Poświęcam się dla was, bo bez śniadania lecę, a widzicie po mnie, że zjeść lubię. Więc na głodnego poleciałem zrobić parę ujęć, ale powiem wam, że tak wiało tutaj na tym przylądku Świętego Wincentego przy tej latarni, że pierwszy raz miałem taką sytuację, że ja kierunek, wiecie, biorę na tym kontrolerze, sterowniku do przodu, żeby leciał, a on mi stoi w miejscu. Jak poleciałem do tyłu, tak nie mogłem wrócić, bo ja mu do przodu, a on stoi w miejscu, bo był tak silny wiatr, że nie mogłem ruszyć dronem. I żeby to jeszcze było, wiecie, nade mną, no to bym sobie po prostu wylądował i sprawa załatwiona, a tutaj jestem oddalony gdzieś tam o 100 czy 150 metrów, a ja nie mogę wrócić, więc a jeszcze ten klif jest taki, był wcięty, więc nie do końca wiedziałem, co jest pod spodem, bo nie wiedziałem, czy to jest jeszcze ulica, czy jeszcze kawałek parkingu, czy to już jest, wiecie, już jestem za zboczem klifu i pode mną jest morze, więc wtedy to już w ogóle było słabo, bo jeżeli by ten wiatr się utrzymał przez dłuższy czas, no to co, no, bateria by padła, ten dron by spadł i ani filmów, że tak powiem,
na karcie, bo karta jest, ta mała karta, na którą się pamięci, którą się nagrywa, jest w dronie, więc jeżeli cokolwiek by się stało z dronem, no to i karta by poszła w diabły. Aczkolwiek karta to najmniejszy problem, mimo tego, że może nie jest najtańsza, zawsze wiadomo, że jest to strata, natomiast szkoda tych filmów, chociaż z drugiej strony zawsze codziennie robię backupy tych filmów, więc kopie mam zapasowe, no ale wiadomo, no dron też nie jest najtańszy, więc przy samym końcu podróży, przy samym końcu tego tripa stracić drona, no to by zabolało. To by zabolało, więc dobrze, że się skończyło jak się skończyło. Wiatr na chwilę przycichł, zmniejszył się, więc mogłem wrócić spokojnie do punktu, w którym wystartowałem. Ale no mówię, no, zdążyłem tylko wystartować, złapałem chwilę takiego ujęcia filmowego, potem zaraz zaczęło mnie słońce tutaj w obiektyw świecić, więc w ogóle obraz się skiepścił, zaczął być taki strasznie zaszumiony ten obraz, więc nie było sensu już w ogóle nagrywać, całym dronem bujało, więc tyle co złapałem, to na pewno albo widzieliście, albo za chwilę zobaczycie, bo nie wiem, w którym momencie to wkleję ten urywek. Póki co teraz jadę na śniadanie i ruszam już do Lizbony. Tak jak Wam mówiłem, mam nadzieję, że nie zapomnę, w Lizbonie chcę odwiedzić jeszcze ten stadion Sportingu Lizbona i Benefiki Lizbona. A póki co z Wami się żegnam. Doceniajcie to, co dla Was robię. Na głodnego jadę, nagrywam, więc subskrybujcie kanał, jeśli Wam się podobają nagrania. To Was nic nie kosztuje, to jest za darmo, a dla mnie jest to satysfakcją, że jesteście w mojej paczce widzów, więc jest to dla mnie jakaś przyjemność. Lajkujcie, jeżeli Wam się podoba, komentujcie, jeżeli Wam się podoba albo nie podoba, że tak powiem. Każda opinia, czy ta pozytywna, która, że tak powiem, mnie satysfakcjonuje, zadowala, czy negatywna, która, jeżeli jest konstruktywna, negatywna, to przyjmuję i staram się rozwijać, ulepszać to, co robię, bo nawet ta negatywna opinia, która ma jakiś sens, może też mnie nakierować na lepszy tor. Pozdrawiam i teraz to już chyba do zobaczenia w Lizbonie. Chociaż jeszcze po drodze widziałem, że jest taki najbardziej, zapomniałem jak się nazywa, później Wam powiem, jeżeli tam trafię, najbardziej wysunięty na zachód, bo to jest południowy zachód, gdzie teraz w tej chwili jestem. Natomiast jeszcze mam jeden punkt taki na samym zachodzie, że tak powiem, Portugalii i Europy. Mam jeszcze takie miejsce do odwiedzenia, które myślę, że też warto byłoby złapać. Jeżeli tam uda mi się trafić, to Wam pokażę, a jak nie, to do zobaczenia w Lizbonie. Żegnam się z Wami i idę na śniadanie. Cześć! Tak jak obiecałem, jestem w Lizbonie z powrotem. Jestem przy stadionie Sportingu Lizbona. Wygląda, no robi wrażenie, powiem Wam, w fajnym miejscu, jakoś taki dziwnie jest połączony. Częściowo to jest większa część to na pewno jest stadion, ale też widzę, że jest jakiś tutaj market zaadoptowany, taka mini galeria, czyli trochę połączony stadion z centrum handlowym. Zobaczcie, jakie fajne koszulki z tyłu. No. Tak to wygląda. Zaraz zobaczymy, wejdziemy. Może jest otwarty, da się zwiedzić? Pewnie nie. No ale nic. Tylko się wdrapię. Poprawię kamerę i zobaczymy. No. Do you know, is it the stadium open to visit or no? To visit? Yeah. Well, Today is a game day. And game day today, yeah? Yeah, they are not great. open. Great, so I go to shop. Thank you. Obrigado.
Sklepik całkiem pokaźny. Powiem wam, że wybór spory. Zaraz sprawdzimy ceny. 70 euro bluza. 80 euro taka cienka. 100 euro taka delikatna kurteczka. Koszulki 90 euro. No. Liczą sobie te sklepy. 70 euro dla dziecka. Wybór spory, ale i ceny spore. Dzisiaj widziałem, z tego co rozmawiałem tu z policją, która stoi przy sklepie, to dzisiaj jest dzień meczowy, więc dużo policji wszędzie pilnują. Problem z miejscem, bo już gdzieś tam fajni chodzą, przygotowują się do meczu, śpiewają. No nic, rozejrzę się, może jakiś magnes kupię. Zaraz zobaczę, co tu ciekawego mają. No, bilety są w takich zróżnicowanych cenach. Widziałem, że i po 40 euro, po 50, po 70, nawet po 80 euro, jak są takie rozgrywki tutaj europejskie. Więc ceny takie są różne, w zależności od kategorii. Dzisiaj jest dzień meczowy, tak jak mówiłem, więc póki co gdzieś tam tylko na mieście coś widziałem, że coś się działo, jakieś ruchy kibiców, ale tu na razie spokojnie. W tamtej bileterii, co ja gadam, w tamtej kasie biletowej też jakichś za dużych tłumów nie ma, no ale też nie ma się co dziwić, tutaj kupa osób ma jakieś abonamenty, tutaj ludzie żyją piłką, tu jest, tak jak patrzyłem, to nawet kilka programów w publicznej telewizji związanych z piłką nożną, nawet nie z samą piłką nożną, tylko tutaj są takie sytuacje, że kluby mają swoje kanały telewizyjne, gdzie 24 na dobę leci wszystko, co jest związane z klubem, więc tak jak widzicie, ludzie żyją tutaj piłką non-stop, to jest ta piłka nożna jest w ich DNA, więc trudno się dziwić, że odnoszą takie sukcesy na europejskich arenach. Czy Portugalia, czy w Hiszpanii podobne sytuacje były, więc widać, że tutaj od małego ludzie są, że tak powiem, nasanczani tym klimatem piłkarskim. I już od dzieciaka jesteś przesiąknięty futbolem. Póki co kończę. Pozdrawiam, lecę teraz do Benefiki zobaczyć, co się dzieje na stadionie w Benefice. Bo to są, powiem wam, że ciekawe jest to, że bardzo blisko są od siebie te stadiony, około 9 minut samochodem, tutaj ze stadionu Sportingu Lizbona na Estadio da Luz, czyli do stadionu Benefiki. Ogromne miasto, a stadiony są tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. No, jestem w tej chwili przy drugim najważniejszym dla mieszkańców Lizbony stadionie, przy Benefice Lizbona. Powiem wam, że Sporting robi wrażenie, ale Benfica to już jest gruby format. Bardzo mi przypomina stadion w Manchesterze z tym posągiem z przodu. Wiadomo, że kto inny jest na posągu tutaj, kto inny jest na posągu w Manchesterze, ale jest podobny klimat, podobne kolory, jeśli chodzi o kolory stadionu, taki wszystko w czerwieni, więc kojarzy mi się od razu z Manchesterem, ale to jest ogromne. Zobaczcie.
tutaj można generalnie zrobić sobie taką wizytę po stadionie, ale dopiero jest za godzinę następny tour, więc może spróbuję później, a może po prostu odpuszczę i może kiedyś uda mi się przyjechać tu na jakiś mecz, to może będzie ciekawsze niż pochodzić po pustym stadionie, bo wiecie, piłka ta nożna to nie tylko stadion, nie tylko drużyna, ale też cała otoczka, cały klimat, gra, kibicowanie, wszystko po trochu zbiera się na całość, jeśli chodzi o futbol. Zaraz zobaczymy, co tu jeszcze jest ciekawego. Na ten ogromny kompleks na tutaj Benefiki także składa się muzeum, które właśnie mijam, gdzie można zaczerpnąć trochę informacji, jeśli chodzi o historię drużyny, o legendy Benefiki, Lizbona, najważniejsze wydarzenia dla tej drużyny. No powiem wam, że nie spodziewałem się. Jest to mega wielki kompleks. No, tutaj od bram wita nas Eusebio i zaprasza na dobre mecze. Co najmniej tak dobre jak w tych czasach, co on grał. Naprawdę jest, wybór jest ogromny. A ciekawe jak cenowo to wygląda. Zaraz zobaczymy. Dla dzieci koszulki. Tu nie ma ceny. Tu jest cena 70 euro. O, bluzy jakieś takie fajne, kurtki 90 euro, czyli takie podobne ceny jak w Sportingu. Mniej więcej te ceny się trzymają w podobnych widełkach jak na tych obu stadionach. Zobaczymy czapeczki. Jak ktoś €34 czapeczka, no też jest ok. Jeszcze jest w miarę ok jak na taki sklep firmowy, ale powiem wam, że myślałem, że pogubiłem się, powiem wam kompletnie, bo myślałem, że tam wszedłem do sklepu firmowego. Tam był sklep z ciuchami dla dzieci i chyba dla kobiet. Tu są w ogóle dla jakichś noworodków, czy jakichś takich bardzo małych dzieci. Tam są dla mężczyzn. Tu jeszcze jest jakiś kiosk, tam jest kawiarnia Benefika. To jest mega ogromny kompleks, nawet jeśli chodzi o zwykły magnes chciałem kupić, ale to jest tak ogromne, że się pogubiłem, nawet nie wiem gdzie tego szukać. Zobaczcie, kosmetyki dla kobiet, kosmetyki dla mężczyzn, jakieś kubki, no wszystko z emblematem Benefiki. Tu jest chyba z kilka takich sklepów związanych z tematem. To nawet wina są Benefiki. Dobrze, zakupiłem wina z Benefiki, z emblematem Benefiki Lizbona. Sprawdzimy, co to jest za wino warte. Chyba jakieś takie owocowe, wytrawne. No ale tego się nie spodziewałem, żeby kupić wino w sklepie Benefiki Lizbona. To jest coś, czego nie spotkałem na innych stadionach, jeżeli na takich byłem i odwiedzałem. Ciekawe. No mówię wam, to jest tak ogromny kompleks, tak dużo sklepów jest tutaj w środku związanych z Benefiką, że nie wiem, to jest chyba tylko jedyny MediaMarkt, który nie jest związany bezpośrednio chyba z Benefiką. Być może te produkty też są z emblematem Benefiki w MediaMarkcie sprzedawane, ale no mówię, tu jest chyba z 5 sklepów, jakaś restauracja Benefiki, jeszcze jakieś kioski związane
z Benefiką i możesz tu kupić wszystko od skarpetek po zeszyty, ołówki, no i tak jak widzicie wina. Mnie tutaj człowiek na kasie pakuje te wina, więc ciekawie. O, jeszcze zarąbisty magnes z Eusebio. No, powiem wam szczerze, że tego się nie spodziewałem, naprawdę. Jestem tutaj, Japa się śmieje, dobre winka kupione. Jestem na przylądku Cabo da Roca, najbardziej wysuniętym na zachód Europy kontynentalnej punkcie, gdzie z jednej strony mamy krzyż, na którym jest napisane po łacinie, gdzie ląd się kończy, a morze zaczyna. No i z drugiej strony mamy latarnię morską, która się okazała, że jest jeszcze mocniejsza niż ta latarnia morska na południu Portugalii. Tam, gdzie byłem na przylądku Świętego Wincentego, bo świeci dużo dalej, bo świeci na 45 km w głąb oceanu. No więc co mogę powiedzieć? No jest to już tutaj, że tak powiem, bliżej Stanów być nie mogę, jak nie tutaj, czy na przylądku Świętego Wincentego. Dalej to już tylko ocean i Ameryka. Jadąc tutaj też musicie uważać, bo jest bardzo tutaj są duże przepaści. Nie ma w niektórych miejscach w ogóle barierek, a te, które są, to są takie, że tak powiem, marginalne, że jakby dobrze uderzył, to by i dobrze poleciał w dół. Co mogę tam wam jeszcze powiedzieć? Tutaj są ogromne klify. To jest 2 razy większe niż na południu Portugalii, gdzie byłem, bo tutaj klif ma 144 metry w największym miejscu. Czekajcie, bo to jakaś ekipa Azjatów. To jest po prostu jakiś chyba magnetyczny punkt dla nich, bo 2 autokary tutaj za mną są, proszę bardzo. 2 autokary Azjatów się zjechało. No i nie wyrobiłem się. Dobrze, że się do tego krzyża dostałem. Zrobiłem sobie fotkę i zdążyłem nagrać, bo co chwilę jak w kolejce za PRL-u, w Mięsnym się zmieniali się i nie było w ogóle dostępu tutaj do tego punktu. No co, nawiązując tutaj do tego, co mówiłem o bezpieczeństwie, trzeba uważać na drodze, jak się tutaj dojeżdża, trzeba uważać tutaj naokoło na tym terenie, bo tutaj jest kategoryczny zakaz przechodzenia za barierki. Był przypadek taki w 2014 roku, że para polskich turystów zlekceważyła ten zakaz, przeszła, chciała sobie zrobić fotkę, myślała tak jak wszyscy, że jak da ten 1-2 m do przodu, no to będzie lepsza fotka niż w tym miejscu, w którym stała przy barierkach. No i niestety runęli w przepaść, zginęli na miejscu. No i tak jak mówiłem, no tyle zostało z ich robienia zdjęć. Selfie zostało, oni już nie. O, jak to w Portugalii, chmura, za chwilę jest słońce i pogoda się zmienia. Ale no, nie o tym ma być rozmowa. Rozmowa ma być o tym, że myślałem, że zwiedzę tą latarnię, tak jak na tą latarnię można było zwiedzić na przylądku Świętego Wincentego. Niestety nie, jest to pozamykane na 4 spusty. Tutaj przed tą latarnią jest jakiś taki obiekt, niby otwarty, jakiś taki ala dom, nie wiem, czy tam ktoś mieszka. Pilnują tego 2 psy. Natomiast tutaj jest tak dosyć nowoczesna brama w tej latarni, tak jak widzieliście na zdjęciach, zamykana elektrycznie. Nie wiem, czy to po prostu jest w jakichś godzinach otwarta ta latarnia, czy w ogóle jest na amen zamknięta i jako zabytek tutaj stoi. Muszę to sprawdzić, jak się dowiem, to wam powiem. Jestem już w Lizbonie, z tyłu jest za mną ten blok, w którym się mieści mój mieszkanie. Generalnie dosyć duże, fajne, chociaż dosyć dziwna taka recepcja, gdzie po wyjściu musisz klucze oddawać. Nie wiem, wyglądało to tak średnio pewnie się czuję
w mieszkaniu, więc wolałem sprzęt cały wziąć ze sobą, więc lecę na 2 plecaki na jedzenie. Dzisiaj zwiedziłem tylko tyle, co Wam pokazałem, czyli ten najbardziej wysunięty przylądek na zachód w kierunku oceanu, Benefikę, Sporting Lizbonę, no i to wszystko. No, zdążyłem się wypakować tutaj z miejscem, też było problem ze znalezieniem jak to w mieście, dlatego jeżeli będziecie wynajmowali samochód, to polecam Wam właśnie takie miejsce jak Almada, bo tam zawsze gdzieś tam te miejsce się znajdzie w miarę na luzie, a tutaj to jest kupa ludzi mieszka, więc mało miejsc jest parkingowych, więc to jest to rodzi kolejny problem z jeżdżeniem dookoła i szukaniem miejsca. Znalazłem miejsce, lecę dalej, coś zjeść. Kuchnia nepalska, rosa zopa, czy zupa, rosa zopa pewnie. Naprawdę kosmiczne jedzenie, bardzo fajne cenie. Polecam Wam serdecznie. Bardzo miły tutaj gość, który obsługuje, chyba właściciel, który jest kucharzem, kelnerem i wszystkim naraz. Ale robi znakomite jedzenie z kuchni nepalskiej. Więc zachęcam Was serdecznie, bo warto. To jedzenie było tak dobre, powiem Wam, że pierwszy raz próbowałem kuchni nepalskiej. Tak skłoniło mnie do tego też, jak szukałem restauracji, czy tam jakieś knajpki, żeby coś zjeść. To 4,7 gwiazdki, czy tam 4,7 punktów na 5 opinii. Skłoniło mnie do tego, żeby spróbować tutaj tego jedzenia z tej kuchni nepalskiej. I powiem Wam, że nie żałuję, bo było naprawdę dobre. Zresztą sami przed chwilą słyszeliście, że ledwo gadam. Trochę takim falstartem, slow motion, bo powiem Wam, że nie mam siły nawet iść, bo tak załadowałem bak na full, że oprócz tego, co sobie zamówiłem, dodatkowo jeszcze domawiałem jakieś pierożki Momo i Bóg wie co jeszcze tam zjadłem, ale wszystko było tak dobre, że nie mogłem się opanować, dlatego też te reakcje moje trochę są spowolnione, wiadomo czym. Jeszcze takie górki, dołki przede mną, więc trochę się kalorii spali. Może jakoś się w miarę spokojnie człowiek położy spać. No i co, no jutro wstaję, do 12 muszę być w wypożyczalni samochodów. Oddaję samochód, o 1 muszę być na lotnisku, o 3 lot, wracam do domu, no i tyle. No. Na tą chwilę żegnam się z Wami, żegnam się z Lizboną. Jak będzie jeszcze coś jutro ciekawego do dodania, to nagram, a póki co na dzień dzisiejszy się mówię Wam do widzenia, cześć, do zobaczenia, do następnego odcinka. Pozdrawiam. Winda się zamyka, kolejny odcinek się zaczyna i zamyka. Zaczynam dzień. Dzisiaj to za dużo za dużo nie ponagrywam, dlatego że lecę teraz na jakieś śniadanie, jakąś kawę, potem czeka mnie oddanie samochodu do wypożyczalni, lotnisko, 2 godziny czekania na odlot i no i co, wracam do domu i składam. Jeszcze na sam koniec spadłem tutaj na stadion Benefiki, bo tam jakieś parę drobiazgów chciałem dokupić. Z rzeczy, które chciałem odwiedzić w Lizbonie, myślę, że prawie wszystkie odwiedziłem, które sobie zaplanowałem. Natomiast sport, to na pewno zabrakło mi trochę tutaj czasu, żeby pojeździć, odwiedzać ogrody, bo też fajnie tam można spędzić czas. Przede wszystkim ogród Jardim de Moro, to jest ogród, który leży po stronie Via Nova de Gaia.
tam fajnie też można spędzić czas, odpocząć i mieć widok przepiękny na całe tutaj Porto, na zatokę. No i można napić się też dobrego wina, dobrego Porto w tak fajnym otoczeniu. Oprócz tego jeszcze tutaj w tej okolicy możemy odwiedzić Mosteiro da Serra Pilar. Jest to taki stary, klimatyczny zakąt, z którego też będziecie mieć fajny widok na całe miasto. Też warty punkt odwiedzenia. Też troszkę mi czasu nie starczyło. No ale to co mogłem, to Wam pokazałem, to nagrałem. No już tak generalnie na sam koniec, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, próbowałem się tam też dostać jakoś tam w okolice mostu Mari Pii. To jest most kolejowy, który powstał w 1877 roku. Też tak fajnie klimatycznie wygląda, podobny jest do mostu Luisa. Natomiast tutaj szedł, że tak powiem, ruch tylko kolejowy. Natomiast potem ten most ze względu na ograniczenia, że tak powiem, w prędkości, w tranzycie został zamknięty także dla kolei, bo był tylko jeden tor. No i teraz jest generalnie, funkcjonuje jako zabytek. Nagrałem go trochę z tej wycieczki, którą jeździłem autokarem. To na pewno tam zobaczycie ujęcia tego mostu i dam znak, podpiszę, który to ten most był. Natomiast co było ciekawego w tym moście? Sama ta konstrukcja jest bardzo fajna, bardzo mi się podoba, bardzo charakterystyczna dla Porto była. No i jak na tamte czasy ten most był nie lada wyzwaniem, dlatego że był budowany na rzece, która była bardzo rwąca i miejscami tam sięgało dno nawet 20 metrów głębokości, więc tak jak mówiłem, no było to na tamte czasy w budownictwie to było nie lada wyzwanie. No i drugą taką ciekawostką, jeśli chodzi o ten most, było to, że nie kto inny był twórcą tego mostu jak Gustav Eiffel. Więc jakby bardzo często też tutaj się w tych miastach portugalskich, typu tak jak Porto, to bardzo często są zaczerpywane wzorce były właśnie od francuskich twórców, tak jak o tych miastach, co Wam opowiadałem, te miasta ogrody, czy właśnie czy mosty budowane przez francuskich konstruktorów, czy właśnie Gustawa Eiffla, czy jego uczniów. Więc tak jak mówię, no bardzo często się przeplatają tutaj te motywy zaczerpnięte z Francji. Jeszcze przed samym oddaniem samochodu zaś mnie zaschł. Jeszcze przed samym oddaniem samochodu wstąpiłem tutaj do cukierni. Nazywa się Pasteleria Colmeia w Lizbonie, niedaleko tutaj lotniska, niedaleko wypożyczalni samochodów. Także polecam bardzo gorąco tutaj tą cukiernię, bo oprócz takich ciastek, które można zjeść na słodko, mają też z szynką, z serem takie opcje, mają też zarąbistą taką jak pastel donata, tylko że nie na słodko, tylko w środku jest farsz taki jajeczny z pieczarkami. I naprawdę są tutaj atrakcyjne ceny, dużo, ledwo się tutaj dopchałem, bo jest dużo, że tak powiem, lokalnych ludzi. A jeżeli ma wśród lokalsów powodzenie, to na pewno jest to dobra opcja. Turystów to tutaj za dużo nie widzę, praktycznie w ogóle nie widzę turystów, więc polecam Wam serdecznie wstąpić tutaj. Niepozorna cukiernia, a mają ciastek, o tutaj może szyld będzie. A ciastek mają chyba ze 20 rodzajów, do tego jeszcze jakieś kanapki, kawy i tak dalej. Spory wybór. I nie tylko na słodko, ale też, że tak powiem, wytrawnie można w cukierni zjeść. Jestem już generalnie na miejscu, samochód oddany. Co chciałem jeszcze Wam powiedzieć tak na sam koniec, to że sprawdzajcie ubezpieczenia, jakie wykupujecie. Ja wykupiłem przez linię lotniczą, którą leciałem. No i niestety oni też nie byli, że tak powiem, bezpośrednio odpowiedzialni za to ubezpieczenie, tylko wzięli przez pośrednika, sprzedali mi to ubezpieczenie. Natomiast jak przyleciałem na miejsce, to się okazało, że to nie jest to do końca ubezpieczenie, tylko jest to takie
taka forma, że ja daję depozyt 2000 euro, a w razie jak coś się stanie, no to oni obciążają mnie nawet do wysokości tego całego depozytu, co jest chore, bo po prostu ja płacąc za coś myślałem, że wykupuję ubezpieczenie, a depozyt to jest depozyt po prostu jako, że tak powiem, wiecie, jako gwarancja tego, że oddam ten samochód i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tu się okazało, że sytuacja jest zgoła inna. Dopiero tutaj pracownik tej wypożyczalni mi wytłumaczył, na czym to polega. Dzięki, Ruben, za wskazówkę i dalej przekazuję ją w świat, bo naprawdę trzeba się zastanowić nad tym, jakie się ubezpieczenie wykupuje. No i co? No i skontaktowałem się z tą firmą, wziąłem te ubezpieczenie, anulowałem, wykupiłem tutaj na miejscu i miałem spokojną głowę, a wiecie, jak się wynajmuje samochód i się jeździ taką objazdówkę, jak ja zrobiłem, no to gdzieś tam z tyłu głowy siedzi to, że parkujesz w większości na ulicy, nie ma, że tak powiem, parkingów jakichś strzeżonych czy tego typu rzeczy, więc ten samochód jest narażony, jakby nie było, na duże ryzyko, że może zostać gdzieś tam obtarty, przytarty, stuknięty, czy nawet może dojść do jakichś tam kradzieży, więc powiem wam, warto przemyśleć to, co się wykupuje, trzeba czytać, bo jest to tak zawiłe, tak zakręcone, tak zrobiona jest ta umowa, żeby jak najmniejsze ryzyko brała ubezpieczalnia na siebie. Nie mówię, żeby w każdym przypadku, ale no mówię, ja pierwszy raz mi się tak trafiło, żebym miał taką historię, żeby prawie 2000 euro było depozytu. Czekajcie, bo samolot leci nade mną. Więc coś mi tam w tej głowie świtało, że dlaczego to tak duży jest depozyt. No a potem jak przyleciałem na miejsce, to się właśnie okazało, dlaczego. Bo generalnie ja odpowiadałem całym swoim depozytem, który mam, który po prostu oni mi zablokowali. Znaczy chcieli zablokować, bo nie zablokowali, bo zrezygnowałem, wykupiłem u nich i dalej poleciałem w trasę. Pamiętajcie, trzeba mieć oczy dookoła głowy, sprawdzać to, bo może nas spotkać po całym takim wyjeździe niemiła niespodzianka albo w trakcie i żebyśmy po prostu nie mieli zmarnowanego wyjazdu i nie stracili pieniędzy. Pamiętajcie o tym. A teraz lecę na lotnisko. Jak uda mi się coś nagrać z lotniska, to nagram, a jak nie, to lecę za chwilę do domu, kończę odcinek, kończę ten etap związany z Portugalią. Dzięki, że oglądaliście, dzięki, że subskrybujecie. A subskrypcje są dla mnie ważne, bo daje mi to satysfakcję, że oglądacie, że jesteście tutaj razem ze mną, że podążacie za mną i oglądacie te filmy, dajecie lajki, komentujecie i kanał żyje i jak kanał żyje, to i ja żyję. No i to tyle by było z tej Portugalii. Zamykam odcinek, zamykam tutaj tą całą serię związaną z Portugalią. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Następne odcinki będą już z kolejnego państwa, które zwiedzę. Nie będę jeszcze zdradzał z jakiego. Czekajcie, patrzcie, subskrybujcie, to na pewno Was nic nie ominie. Na razie, cześć.